Wraz ze starzeniem się dochodzi do szeregu niekorzystnych zmian w naszym ciele. Procesy starcze obejmują również narząd wzroku, prowadząc do pogorszenia widzenia. Jednym z typowych problemów związanych z naszymi oczami jest zaćma starcza, o której dziś powiem, w tym wyjaśnię, w jaki sposób jej zapobiegać i jak złagodzić jej przebieg. Zacznę od tego, czym jest zaćma. Otóż jest to problem zdrowotny polegający na zmętnieniu soczewki, czyli przezroczystej i elastycznej struktury umiejscowionej w gałce ocznej tuż za tęczówką, która zbiera promienie świetlne wpadające do oka w ten sposób, że skupia światło na siatkówce oka, dzięki czemu powstaje ostry obraz i dzięki czemu widzimy. Ogólnie można powiedzieć, że rozwijająca się zaćma skutkuje tym, że mamy coraz słabszy wzrok. I tu chciałbym podkreślić, że to właśnie zaćma jest główną przyczyną utraty wzroku. Odpowiada ona za około połowę wszystkich przypadków ślepoty na całym świecie. Literatura fachowa pokazuje, że zaćma dotyka bardzo wielu osób. Oczywiście im jesteśmy starsi, tym ryzyko jej pojawienia się jest wyższe. Dla przykładu pomiędzy 55 a 60 rokiem życia zaćma występuje średnio u co 10 osoby. Z kolei w wieku pomiędzy 70 a 75 rokiem problem ten dotyczy co trzecią osobę, zaś wśród osób mających 75 lat i więcej zaćma pojawia się nawet nieco częściej niż u co drugiej osoby. W wieku 80+, nawet 3/4 osób zmaga się ze wspomnianą dolegliwością. Jeśli chodzi o objawy, które mogą wskazywać na to, że rozwija się zaćma, to tak jak już wspomniałem, jest to stopniowe pogarszanie się ostrości wzroku, które w dalszej perspektywie może prowadzić do całkowitej utraty wzroku. Tu jako ciekawostkę też powiem, że w zależności od umiejscowienia zmętnienia na soczewce możemy wymienić kilka typów zaćmy, które nieco różnią się objawami w początkowym okresie jej powstawania. I tak dla przykładu, jeśli rozwija się zaćma jądrowa, czyli zmętnienie zlokalizowane w środkowej części soczewki, wówczas takie osoby zgłaszają pogorszone widzenie w jasnym świetle, co na przykład ma miejsce po wyjściu z pomieszczenia na zewnątrz w słoneczny dzień. Jednocześnie osoby te zwykle całkiem dobrze widzą z bliska. Możemy mieć też do czynienia z zaćmą korową, czyli zmętnieniem, które pojawia się na obwodzie soczewki. U pacjentów z tym typem zaćmy obserwujemy zwykle pogorszone widzenie o zmroku i w ciemnych pomieszczeniach. Trzecim zaś rodzajem zaćmy jest zaćma podtorebkowa tylna, która jest związana ze zmętnieniem tylnej torebki soczewki. Pacjenci z zaćmą podtorebkową tylną doświadczają zwykle upośledzenia widzenia w jasnym oświetleniu i podczas patrzenia z bliska, w tym m.in. w trakcie czytania. Zaburzenia widzenia przy patrzeniu w dal zdarzają się u tych osób zdecydowanie rzadziej. Po tym krótkim wprowadzeniu, czym jest zaćma, chciałbym teraz powiedzieć Państwu, co powinniśmy zrobić, aby zapobiec jej wystąpieniu w przyszłości i tym samym, aby nie stracić wzroku. Tu podkreślam, że szczególne znaczenie mają właśnie działania prewencyjne, ponieważ o wiele łatwiej jest zapobiegać niż leczyć. Jeśli już pojawi się zaćma, to niektóre niefarmakologiczne rozwiązania pomogą co najwyżej nieco złagodzić jej przebieg, w tym trochę poprawić ostrość widzenia. Aby jednak całkowicie rozwiązać ten problem, konieczne jest wówczas podjęcie się leczenia operacyjnego. Pierwszym ważnym sposobem pozwalającym w istotnym stopniu zapobiec pojawieniu się zaćmy jest ograniczenie, a najlepiej rzucenie palenia. Badania obserwacyjne pokazują, że osoby, które regularnie palą tytoń, mają wyższe ryzyko rozwoju zaćmy jądrowej nawet aż o 79%. Tu jako ciekawostkę powiem, że niektóre uszkodzenia soczewki spowodowane paleniem tytoniu są odwracalne. Oznacza to, że na zaprzestanie palenia papierosów nigdy nie jest za późno, ale im wcześniej to zrobimy, tym oczywiście lepiej dla naszego zdrowia. Tak naprawdę istnieje kilka mechanizmów, poprzez które palenie tytoniu powoduje problemy ze wzrokiem. Przede wszystkim związki toksyczne obecne w dymie papierosowym powodują nadprodukcję wolnych rodników w naszym ciele, a te bezpośrednio uszkadzają właśnie soczewkę. Do tego substancje znajdujące się w papierosach prowadzą do wyczerpania zapasów przeciwutleniaczy, które krążą w organizmie i które to działają ochronnie na soczewkę. Mówiąc prostszymi słowami, na skutek palenia papierosów dochodzi do obniżenia poziomu antyoksydantów takich jak witamina C, witamina E oraz beta-karoten. Do tego należy wiedzieć, że produkty tytoniowe zawierają też metale ciężkie, takie jak kadm i ołów, które mają zdolność do gromadzenia się w soczewce i bezpośrednio ją uszkadzają. Poza tym we krwi palaczy wzrasta poziom cyjanków i aldehydów, które z kolei modyfikują białka soczewki, powodując jej zmętnienie. Kolejnym ważnym elementem pozwalającym zminimalizować ryzyko rozwoju zaćmy jest unormowanie profilu lipidowego. Mam tu na myśli m.in. to, aby utrzymywać trójglicerydy i LDL w normie.
Czyli jeśli mają Państwo podwyższone te lipidy we krwi, to należy dążyć do ich obniżenia. Mowa tu jednak o naturalnych metodach, o czym zaraz powiem kilka słów więcej. Badacze zauważyli, że osoby z podwyższonymi trójglicerydami i lipoproteinami o niskiej gęstości, czyli LDL, są nawet ponad 3-krotnie bardziej zagrożone pojawieniem się zaćmy. W celu uregulowania lipidów we krwi warto jest włączyć do diety produkty, które mają potwierdzone w literaturze naukowej działanie je obniżające. Są to przede wszystkim olej z wiesiołka, olej lniany, olej z czarnuszki, oliwa extra virgin, ocet jabłkowy, czosnek, imbir, cynamon, kardamon, migdały, pistacje, awokado, pokrzywa, a także tłuste ryby morskie. Zachęcam do tego, aby nie bagatelizować podwyższonych trójglicerydów i podwyższonego stężenia LDL i jeśli ten problem nas spotka, to aby jak najszybciej podjąć się praktyk pozwalających przywrócić ich prawidłowy poziom. Dzięki temu ustrzeżemy się też przed przyjmowaniem statyn. I jest to bardzo kluczowe, bo jak wykazali eksperci, stosowanie statyn sprzyja pojawieniu się zaćmy, a mówiąc bardziej precyzyjnie, leki na obniżenie cholesterolu zwiększają ryzyko jej rozwoju średnio o 11%. Dlatego właśnie uważam, że lepiej zadziałać wcześniej, kiedy naturalne metody będą wystarczające, niż zwlekać, gdy wprowadzenie leków okaże się konieczne. Równie ważne co utrzymywanie prawidłowego stężenia lipidów jest uregulowanie ciśnienia krwi. W pracy z 2019 roku możemy przeczytać, że nadciśnienie tętnicze jest jednym z głównych czynników sprzyjających pojawieniu się zaćmy. Z kolei kilka lat wcześniej badacze wykazali, że osoby z nadciśnieniem mają o 28% wyższe ryzyko wystąpienia wspomnianego problemu. Dzieje się tak m.in. dlatego, że wysokie ciśnienie krwi może powodować zmiany w strukturze białek obecnych w torebce soczewki, co nasila powstawanie zaćmy. Aby zaś mieć właściwe ciśnienie tętnicze, dobrze jest zadbać o to, aby w naszej diecie nie zabrakło produktów takich jak buraki, hibiskus, głuk, żeńszeń, aronia, grejpfrut, czosnek, imbir, cynamon, olej sezamowy, olej z czarnuszki i olej lniany oraz produktów bogatych w potas, takich jak pomidory, dynia, brukselka, jarmuż, awokado, kiwi, banany, morele, pestki dyni, kakao i woda kokosowa. Jeśli zależy nam na tym, aby ustrzec się w przyszłości przed zaćmą, to bardzo ważne jest też osiągnięcie prawidłowej masy ciała. Jak pokazuje literatura fachowa, osoby otyłe mają o 52% wyższe ryzyko pojawienia się zaćmy podtorebkowej tylnej, o 34% zaćmy korowej i o 12% zaćmy jądrowej. Wynika to m.in. z tego, że nadmiar tkanki tłuszczowej produkuje duże ilości substancji prozapalnych, a ogólnoustrojowy stan zapalny stanowi podłoże właśnie dla rozwoju zaćmy. Z tego też względu zachęcam, aby osoby, które zmagają się z nadliczbowymi kilogramami, wprowadziły kilka praktyk, które pozwolą skutecznie zrzucić kilka kilogramów bez efektu jojo, o których nieraz mówiłem na kanale. Poza uregulowaniem zaburzeń metabolicznych, o których przed chwilą powiedziałem, również i dostarczanie konkretnych składników pokarmowych może okazać się pomocne w zapobieganiu i łagodzeniu zaćmy. Takimi związkami są przede wszystkim luteina i zaksantyna, czyli silne przeciwutleniacze z grupy karotenoidów. Badania przeprowadzone w Finlandii pokazały, że osoby, które miały wysokie stężenie luteiny i zaksantyny we krwi, co było podyktowane wysokim spożyciem produktów niebogatych, cechowały się niższym ryzykiem rozwoju zaćmy jądrowej aż o 40%. Aby nasza dieta obfitowała w luteinę i zaksantynę, to należy włączyć do niej przede wszystkim szpinak i jarmuż. Mniejsze zaś ilości tych związków znajdziemy w brukselce, brokułach, rukwi wodnej, cykorii sałatowej, rukoli, buraku liściowym, zielonej pietruszce, zielonym groszku, a także w żółtku jaj. Jeśli mowa głównie o produktach pochodzenia roślinnego, to chciałbym podzielić się też najnowszymi wynikami badania z 2023 roku. Otóż eksperci potwierdzili, że wysokie spożycie owoców i warzyw ogółem wiąże się z niższym ryzykiem wystąpienia zaćmy średnio o 18%. Jako ciekawostkę powiem, że szczególne korzyści przyniosło spożywanie roślin strączkowych, takich jak fasola, ciecierzyca czy soczewica, a także pomidorów, jabłek i gruszek. Stąd zachęcam, aby również i te produkty znalazły się w Państwa jadłospisie. Jak się okazuje, w zapobieganiu zaćmy istotne znaczenie ma również dostarczanie odpowiednich ilości selenu. I jest to tym bardziej istotne, ponieważ według literatury fachowej w wielu krajach na świecie, w tym w Polsce, obserwujemy niedobór tego składnika. Badania przeprowadzone przez polskich naukowców dowiodły, że niski poziom selenu we krwi w znacznym stopniu sprzyja rozwojowi zaćmy, w tym przede wszystkim zaćmy jądrowej.
Z kolei badania wykonane w Stanach Zjednoczonych pokazały, że osoby, które spożywają wysokie ilości selenu, rzadziej doświadczają wspomnianego problemu. Te dane jednoznacznie dowodzą, że wysycenie ciała selenem jest bardzo korzystne w kontekście zmniejszania ryzyka pojawienia się zaćmy i utraty wzroku w przyszłości. Taki pozytywny wpływ selenu na zdrowie oczu, w tym stan soczewki, wynika z tego, że pierwiastek ten jest wykorzystywany przez nasze ciało do produkcji ważnych enzymów o właściwościach przeciwutleniających, czyli neutralizujących szkodliwe działanie wolnych rodników. Za sprawą takiego działania enzymy te chronią soczewkę przed uszkodzeniami. Gdy zaś zabraknie nam selenu, to dochodzi do spadku poziomu wspomnianych enzymów, przez co soczewka staje się bardziej podatna na uszkodzenia. Aby nasz organizm był odpowiednio wysycony selenem, to w jadłospisie powinny regularnie znajdować się produkty takie jak dorsz, sardynki, śledź, flądra, halibut, łosoś, mięso drobiowe, wątróbka z gęsi, żółtka jaj i orzechy brazylijskie. Tu chciałbym zwrócić uwagę, że warto wziąć pod uwagę wspomniane żółtko, ponieważ poza selenem zawiera ono również omówioną przed chwilą luteinę i zaksantynę, co sprawia, że produkt ten może być wysoce cenny dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania narządu wzroku. Tu wtrącę, że praktyczną wiedzą dzielę się również w moim darmowym newsletterze o zdrowiu, czyli porannym dzienniku zdrowia. Dziennik wysyłam od poniedziałku do piątku o 6 rano do porannej kawy lub herbaty i jest on na kilka minut czytania. Jeśli chcieliby się Państwo na niego zapisać, to zapraszam na www.drbartek.pl/dziennik. Zagłębiając się w literaturę fachową, dowiemy się też, że udział w zapobieganiu zaćmie mają również witaminy z grupy B. Dla przykładu naukowcy zauważyli, że osoby dostarczające wraz z pokarmem wysokie ilości ryboflawiny, czyli witaminy B2, miały niższe ryzyko pojawienia się zaćmy jądrowej o 38% i zaćmy korowej o 20% w porównaniu do osób, które tę witaminę dostarczały w mniejszych ilościach. Podobne wyniki uzyskano w przypadku spożycia witaminy B6, B12 oraz niacyny, czyli witaminy B3. W tym miejscu chciałbym jednak podkreślić, że mowa tu o dostarczaniu wspomnianych witamin z grupy B w postaci naturalnych produktów. Mówię o tym, ponieważ w innej pracy naukowej możemy przeczytać, że stosowanie dużych dawek suplementów z witaminami z grupy B może przynosić efekt odwrotny i wręcz sprzyjać rozwojowi zaćmy. W skrócie tylko powiem, że największe ilości wymienionych przeze mnie witamin z grupy B zawierają produkty takie jak podroby, chude mięso drobiowe i czerwone, jajka, migdały, orzechy włoskie i laskowe, pstrąg, makrela atlantycka, dziki łosoś, fermentowane przetwory mleczne, a także produkty zbożowe z pełnego ziarna, takie jak kasza jaglana, kasza gryczana, ryż brązowy, pieczywo razowe, otręby i zarodki pszenne. Jeśli chodzi o witaminy, to wiele wskazuje na to, że w pewnym stopniu przed zaćmą może uchronić nas również witamina E, która jest silnym przeciwutleniaczem. Obszerne opracowanie naukowe z 2015 roku dowiodło, że osoby, które wraz z dietą spożywają wysokie ilości witaminy E, cechują się niższym ryzykiem pojawienia się zaćmy średnio aż o 27%. I to, co warte podkreślenia, to to, że skuteczność działania witaminy E pochodzącej z żywności była większa w porównaniu do witaminy E podawanej w postaci preparatów. Dlatego tym bardziej zachęcam do tego, aby głównym źródłem wspomnianej witaminy w naszej diecie były zwykłe produkty. A najwięcej witaminy E dostarczymy spożywając olej z kiełków pszenicy, olej krokoszowy, masło, nasiona słonecznika, otręby pszenne, płatki owsiane, migdały, orzechy laskowe, a także awokado. Przy okazji dodam, że korzystny wpływ witaminy E na zapobieganie zaćmie został potwierdzony również w nowszych pracach naukowych, w tym w pracy z 2019 roku. Mówiąc o składnikach pokarmowych, które zapobiegają rozwojowi zaćmy, nie sposób nie powiedzieć też o witaminie C, która podobnie jak witamina E działa przeciwutleniająco i w ten sposób chroni soczewkę przed zniszczeniem. Wyniki badania opublikowanego w 2020 roku dowiodły, że osoby, które spożywają małe ilości witaminy C, mają nawet dwukrotnie wyższe ryzyko pojawienia się zaćmy. Z kolei analiza 20 badań z 2016 roku dowiodła, że osoby, które dostarczają dużo witaminy C, cechują się mniejszym ryzykiem rozwoju zaćmy średnio o 19%. Również i w tym przypadku podkreślam, aby witaminę C dostarczać głównie z pożywienia. Naukowcy bowiem zaobserwowali, że suplementacja witaminą C w wysokich dawkach i przez bardzo długi czas, mam tu na myśli kilka dobrych lat, może nawet zwiększać ryzyko pojawienia się zaćmy.
Wobec tych informacji zachęcam, aby witaminę C dostarczać przede wszystkim z pożywienia w postaci dzikiej róży, czarnej porzeczki, kiwi, truskawek, pomarańczy, grejpfrutów, gujawy, papryki, jarmużu, brokułów, brukselki, kalafiora, kiszonej kapusty czy zielonej pietruszki. Jeśli jest taka potrzeba, to oczywiście preparaty z witaminą C również można stosować. Przy czym warto to robić z rozsądkiem i na przykład po kilku miesiącach suplementacji zrobić sobie na trochę przerwę. Na potrzeby przygotowania dzisiejszego materiału dotarłem też do doświadczenia przeprowadzonego na zwierzętach, które wykazało, że w złagodzeniu uszkodzenia soczewki może pomóc związek o nazwie N-acetylokarnozyna, zapisywany w skrócie jako NAC. Co więcej, skuteczność działania tego składnika została potwierdzona również w badaniach z udziałem ludzi. Eksperci zauważyli, że stosowanie kropli do oczu zawierających wspomniany składnik złagodziło przebieg zaćmy, w tym doprowadziło do poprawy ostrości wzroku. Przyznam, że otrzymane rezultaty były naprawdę bardzo obiecujące. Muszę jednak zaznaczyć, że badanie, na które się powołuję, było częściowo finansowane przez firmę produkującą preparaty do oczu, dlatego do uzyskanych wyników dobrze jest podejść z pewnym dystansem. Jeśli już mowa o kroplach do oczu, to mogę powiedzieć, że można zainteresować się też kroplami zawierającymi w składzie koenzym Q10. Co prawda na tę chwilę dysponujemy tylko badaniami na zwierzętach, ale pokazują one, że tego typu produkty mają pewną zdolność do spowalniania rozwoju zaćmy. Mam nadzieję, że ten materiał pomoże Państwu zadbać o swój narząd wzroku, aby jak najdłużej cieszyć się dobrym wzrokiem. Jeśli zaś interesuje Państwa szerzej temat dotyczący spowalniania procesów starczych zachodzących w naszym organizmie, to zachęcam jeszcze do zapoznania się z programem, w którym opowiadam, jak odmłodzić organizm od wewnątrz i poprawić zdrowie wielu narządów. Aby się z nim zapoznać, wystarczy kliknąć na miniaturę, która pojawiła się na ekranie. A na dziś z mojej strony to wszystko. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku.